Dzień dobry, witam w kolejnej części opowieści o modelach i o rajdach. Bohaterem tego odcinka jest Lancia, czyli jak dobrze rozumiecie, jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Pierwszy model, jaki możecie zobaczyć, jest to Lancia Fulvia 1.6 Coupe HF, samochód grupy czwartej, model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Samochód w barwach załogi Sandro Munari, Mario Manucci z rajdu Monte Carlo z 1972 roku, w którym to rajdzie ta załoga zajęła pierwsze miejsce. A nie było to łatwe, bo rajd Monte Carlo w latach 70. był rajdem bardzo selektywnym i wystarczy spojrzeć na listę startową oraz na wyniki i wszystko będzie jasne. Do rajdu wystartowały 264 załogi, a rajd ukończyły tylko 34. Natomiast Sandro Munari doskonale wiedział, jak wygrywać Lancią i jak wygrywać rajd Monte Carlo. Praktycznie cała jego rajdowa kariera była związana z tą marką i od połowy lat 60. do końca lat 70. startował właśnie jako kierowca fabryczny Lanci. W Mistrzostwach Świata nie wystartował w bardzo wielu rajdach. Zaliczył 36 rund WRC, natomiast aż 7 z nich wygrał i 14 razy stawał na podium. To są bardzo dobre statystyki, a jeszcze ciekawsze jest to, że ze wszystkich rajdów WRC, w których dojechał do mety, tylko 4 razy nie stanął na podium. To pokazuje, jakim precyzyjnym i uniwersalnym kierowcą był Sandro Munari. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że samochody w tych latach nie były tak bezawaryjne jak współczesne konstrukcje. Awarie silników, skrzyni biegów, układów hamulcowych, układów kierowniczych, elektryki to było coś, co zdarzało się dużo częściej i kierowcy musieli to brać pod uwagę i musieli zadbać o samochód na odcinkach specjalnych, żeby w całości dotarł do mety. A dlaczego tak skupiam się na Sandro Munarim? No dlatego, że 27 lutego tego roku Sandro Munari po długiej walce z chorobą opuścił nas na zawsze i zapewne ściga się już po niebiańskich trasach. A teraz kilka słów o samochodzie, którym Sandro dysponował w rajdzie Monte Carlo w 1972 roku. Lancia Fulvia 1.6 Coupe HF to nie jest rajdowy potwór, raczej małe usportowione coupé, a jednak miało kilka technicznych rozwiązań, które pozwalały na to, żeby rajdy wygrywać. Silnik V4 w dosyć wąskim układzie cylindrów, około 12-13 stopni, czyli bardzo nietypowa konstrukcja. Pojemność 1584 cm. W wersji rajdowej generował 155-165 koni mechanicznych i około 150-170 Nm momentu obrotowego. Napęd na przednie koła, co w tych czasach było rzadkością. Większość samochodów na początku lat 70. miała klasyczną konstrukcję, silnik z przodu, napęd na tylne koła. Tutaj włoski konstruktor postanowił inaczej i wyszło całkiem dobrze. Dlatego, że silnik w układzie V mógł być niżej umieszczony, co pozwalało na obniżenie środka ciężkości, a przednia oś napędowa miała dodatkowe dociążenie, co pozwalało na lepszą przyczepność, szczególnie w trudnych warunkach. Ponadto bardzo ciekawie rozwiązana geometria. Zawieszenie w tym samochodzie było tak skonstruowane, że przy maksymalnym skręcie koła miały bardzo duże pochylenie i dawało to dodatkowy docisk kół do nawierzchni. Koła dosłownie wgryzały się i co dawało przewagę na śliskich i nierównych nawrotach. Było to zdecydowanie skuteczniejsze niż odciążona tylna oś w samochodach RWD. Następna ciekawostka jest taka, że samochód nie miał wspomagania układu kierowniczego i okazało się, że wcale nie była to wada, bo przy wadze 780-820 kg to wspomaganie nie było konieczne.
Przy przełożeniu układu kierowniczego, jakie w tym samochodzie zostało zastosowane, kierowcy oczywiście musieli trochę więcej nakręcić się kierownicą, ale za to mieli lepsze wyczucie samochodu na śliskich nawierzchniach i dużo szybciej i łatwiej wyczuwali zmiany przyczepności. Sandro Munari w 1972 roku na rajdzie Monte Carlo nie wygrywał seryjnie odcinków. Jechał bardzo taktycznie, starał się jak najmniej tracić na odcinkach, które były szybkie i które były bardziej suche, natomiast doskonale wiedział, że na przykład na Col de Turini może zaatakować, tam gdzie była zmienna przyczepność, było trochę śniegu, trochę lodu, trochę suchego asfaltu, uzyskiwał ogromną przewagę nad konkurencją i w taki sposób wygrywał rajd. Dzięki temu Lancia w 1972 roku zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowych mistrzostwach producentów. Co prawda to nie były jeszcze Mistrzostwa Świata, ale fakt wygrania rajdu Monte Carlo przez Sandro Munariego oraz zdobycie kilku tytułów spowodowało, że Lancia postanowiła mocniej zaangażować się w rajdowe Mistrzostwa Świata, które ruszyły w 1973 roku i postanowiła stworzyć samochód, który od podstaw był budowany do rajdów. I tak powstała Lancia Stratos HF grupy czwartej. Najbardziej rozpoznawalny samochód rajdowy lat 70. Jeśli ktoś kolekcjonuje lub skleja modele i nie ma w swojej kolekcji Lancii Stratos, no to tak jakby był himalaistą, który nie zdobył nigdy żadnego ośmiotysięcznika. Ja na szczęście posiadam dwa modele Lancii Stratos HF. Pierwszy z nich to sprzedawana przez wydawnictwo Hachette i Salvat Lancia Stratos z rajdu Monte Carlo z 1977 roku w barwach załogi Sandro Munari i Silvio Maiga. Sandro Munari wygrał wtedy kolejny raz Monte Carlo i dokonał tego w bardzo historycznych i rozpoznawalnych barwach Alitalia. Piękne barwy z niesamowitą historią, ale trochę horror dla kolekcjonerów i dla modelarzy, bo jeśli ktoś chce zbudować model z jakiegoś konkretnego rajdu albo chce wykonać konwersję modelu, no to problemem staje się to, że te Lancie prawie na każdym rajdzie miały troszeczkę inaczej rozmieszczone paski. Albo bardziej w lewo, bardziej w prawo, czasami te paski były szersze, czasami między nimi była troszkę inna odległość. Te zmiany często były stosowane celowo przez Lancię, po to, żeby lepiej wyglądało to na zdjęciach. Dostosowywali się do wymogów fotografii, a czasami wynikało to po prostu z tego, że samochód po jakichś wypadkach lub przygodach po odbudowie nie był już dokładnie taki sam. Często było tak, że na jednym rajdzie oklejenie załóg fabrycznych miało tyle wersji, ile załóg startowało. No i jeśli ktoś chce zrobić bardzo wiernie model, to musi mieć świetną dokumentację fotograficzną z danego rajdu, żeby nie przeoczyć żadnego szczegółu. Sandro Munari w 1977 roku tym samochodem wywalczył też Puchar Kierowców FIA. Co prawda to nie jest Mistrzostwo Świata, natomiast Puchar Kierowców zdobywał ten zawodnik, który punktował w wybranych rundach WRC, wybranych rundach ERC i jeszcze w kilku innych rajdach wyznaczonych przez FIA. Więc było to dość skomplikowane, bo trzeba było jeździć w kilku cyklach, które często mocno się od siebie różniły konfiguracją, długością i charakterystyką. Jak już wcześniej wspomniałem, Sandro Munari był kompletnym kierowcą i potrafił to robić wzorowo. Drugi model, który posiadam, to jest Lancia Stratos HF grupy czwartej, również sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to samochód w barwach załogi Marku Allen Ilka Kiwimaki z rajdu Sanremo z 1978 roku. Rajd, który ta załoga wygrała. Jak widać w innych, ale też często spotykanych na odcinkach specjalnych barwach Lancia Pirelli. Od strony technicznej Lancia Stratos HF
to samochód, który jest zupełnym przeciwieństwem Lancia Fulvii, o której przed chwilą mówiłem. Jest to samochód od początku do końca skonstruowany do sportu wyczynowego. Widać to już na pierwszy rzut oka po nadwoziu. Kształt nadwozia, co ciekawe zaprojektowanego przez firmę Bertone, przypomina klin. Oczywiście chodziło o aerodynamikę. Nadwozie krótkie, szerokie, bardzo niski samochód, 111 cm wysokości. To jest nawet mniej niż omawiane w poprzednim odcinku Renault Alpine A110. I to nie jest jedyna rajdowa cecha tego nadwozia. Bardzo istotne też są odchylane przednia i tylna część nadwozia. Łatwo unosi się je w całości do góry, żeby mieć dobry dostęp do wszystkich podzespołów w przypadku serwisu lub naprawy. Bardzo duży zakres regulacji w zawieszeniu, dużo większy niż we wcześniejszych samochodach rajdowych. Można było wymieniać w Lancia Stratos stabilizatory o różnej twardości, zależnie od tego, po jakiej nawierzchni samochód jeździł, różne przełożenia maglownicy w układzie kierowniczym, kilka wersji przełożeń skrzyni biegów, różne dyferencjały, więc to są już takie technologie, które stosowane są w rajdach do dzisiaj i one właśnie rodziły się razem z narodzinami Lancia Stratos. Wspólną cechą tego samochodu ze współczesnymi rajdówkami jest też to, że przednia szyba, bardzo mocno pochylona, w połączeniu z centralnie umieszczonym silnikiem, zaraz za siedzeniami załogi, powodowały, że w tym samochodzie było bardzo gorąco. I załogi, które startowały tymi samochodami, musiały być dobrze przygotowane i kondycyjnie i mentalnie do tego, żeby bardzo długie rajdy przetrwać w dobrej formie. A co tam za tymi plecami załogi było? Silnik V6 o pojemności 2418 cm3 występował w dwóch wersjach, 12 i 24-zaworowej. Moc tego silnika to 240-260 koni i co ciekawe, silnik ten pochodził z samochodu Ferrari Dino 246, czyli jest to też konstrukcja od początku do końca typowo sportowa. Napęd na tylne koła, rozkład masy w samochodzie prawie idealny, samochód się świetnie prowadził, a rozstaw osi 218 cm, czyli bardzo mały. To jest około pół metra mniej niż u konkurencji. Przez to ten samochód był bardzo zwrotny. Potrafił praktycznie zawrócić w miejscu. Waga około 960 kg. No i takie parametry powodowały, że w połowie lat 70. trudno było wygrywać z ekipą Lancia. Było to na tyle trudne, że nawet niektórzy producenci zwracali się do FIA z prośbami o to, żeby stworzyć nowe przepisy, które by im pozwalały na rywalizację z takim samochodem. Niektórzy producenci twierdzili, że są rajdy, na których z Lancią Stratos po prostu nie da się wygrać. I w zasadzie jedyną wadą tego samochodu było to, że ze względu na bardzo kompaktową budowę, na krótki rozstaw osi, ten samochód nie wybaczał błędów. O ile w sekcjach technicznych krętych dobrze się spisywał, to w bardzo szybkich fragmentach trasy był nerwowy i jeśli kierowca gdzieś przesadził, to szansa na ratunek była raczej iluzoryczna. Mimo to załogi startujące Lanciami Stratos wygrały w WRC 17 rajdów i Lancia 3 razy, i to 3 razy z rzędu, wygrała Mistrzostwo Producentów. Było to w roku 1974, 1975 i 1976. Z powodzeniem w rajdach te samochody startowały do roku 1981. Natomiast jak to w każdym sporcie bywa, konkurencja budowała coraz szybsze samochody, coraz mocniejsze maszyny i Lancia pod koniec lat 70. nie miała już takiej przewagi technicznej i dlatego podjęto decyzję o budowie samochodu w oparciu o nowe przepisy grupy B,
I tak powstała Lancia 037 Rally. W roku 1982 Lancia na bazie modelu drogowego Beta Monte Carlo uzyskała homologację nowej rajdówki i już na pierwszy rzut oka widać, że inżynierowie, którzy konstruowali ten samochód, korzystali z doświadczenia nabytego przy budowie i eksploatacji Lanci Stratos. Podobna aerodynamika, umieszczenie silnika, dbałość o środek ciężkości i rozkład masy. Natomiast nie można powiedzieć, że była to ewolucja tego samochodu, bo była to kompletna rewolucja. Regulamin grupy B pozwalał na bardzo, bardzo dużo. Niewiele osób na dzień dzisiejszy to pamięta, ale cały regulamin techniczny grupy B mieścił się na 2 stronach A4. Wymagania techniczne wobec samochodów praktycznie nie istniały. Jedynym ograniczeniem była minimalna masa, która zależała od pojemności silnika. Nie było ograniczenia mocy, użytych materiałów, aerodynamiki, cały układ napędowy był dowolny, więc nastąpiła pewnego rodzaju eksplozja inżynierii przy konstruowaniu B-grupowych samochodów i Lancia z tego skrzętnie skorzystała. Model, który widzicie, jest to sprzedawana przez Hachette i Salvat Lancia 037 Rally grupy B, która wygrała rajd Korsyki w 1983 roku. Załoga Marku Allen, Ilka Kiwimäki i na tym rajdzie 4 pierwsze pozycje zajęły Lancie 037 i to już jest pierwszy dowód na to, że konstruktorzy w Lancii dobrze zrobili swoją robotę. Co tam było pod maską? Silnik rzędowy 4-cylindrowy o pojemności 1995 cm3 i co ciekawe, nie zastosowano w nim turbodoładowania, tak jak to robiła konkurencja, tylko Lancia zastosowała sprężarkę mechaniczną. Dlaczego tak zrobili? Lancia była samochodem tylnonapędowym i konstruktorzy tego samochodu obawiali się, że turbosprężarka spowoduje, że ten samochód będzie zbyt nerwowy w prowadzeniu i że kierowcy nie będą mogli sobie z nim poradzić, a efekt turbodziury będzie bardzo przeszkadzał w wolnych sekcjach. Sprawę tę rozwiązali za pomocą sprężarki mechanicznej, która daje troszkę mniej mocy, natomiast pozwala na dużo bardziej płynną jazdę i lepsze wykorzystanie dolnego zakresu obrotów. Moc tego silnika to 280-305 koni. W pierwszych wersjach moment obrotowy około 300 Nm, natomiast w późniejszych latach, żeby gonić czteronapędowe samochody, które również się rozwijały, Lancia zwiększyła średnicę cylindrów w tym silniku, zwiększając pojemność do 2111 cm3. Dodali większą sprężarkę i moc samochodu wzrosła do 325 koni mechanicznych. Samochód ważył 960 kg i bardzo sprawnie poruszał się po drogach asfaltowych. Oczywiście troszkę problemów było na szutrach, ponieważ samochód był tylnonapędowy. Natomiast był to jeden z pierwszych B-grupowych samochodów, który potrafił wygrywać seryjnie odcinki specjalne oraz całe rajdy. I był to jeden z pierwszych samochodów, który pokazał, jak spektakularna może być grupa B. Natomiast nie tylko samochody w czasach grupy B były spektakularne, ale spektakularnie też zachowywały się teamy rajdowe, które wychodziły z założenia, że jeśli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Lancia była prekursorem wszelkich ciekawych pomysłów i zachowań, które wprowadzali w życie, żeby móc pokonać konkurencję w samochodach 4WD. Jako najlepszy przykład niech posłuży rajd Monte Carlo z 1983 roku, który był dosyć mocno zaśnieżony w górnych partiach odcinków specjalnych. Było tam sporo lodu i zmiennej przyczepności. Team Lancia zdawał sobie sprawę, że nie wygrają tego rajdu z czteronapędową konkurencją, więc szef Lancia, Cesare Fiorio, zamówił z Włoch 300 ton soli
i w nocy ta sól została wysypana na zaśnieżonych fragmentach odcinków specjalnych. Oczywiście żaden inny team o tym nie wiedział i pozostałe załogi wystartowały na oponach zimowych. Zawodnicy Lancia na oponach typu slick wygrywali odcinki z ogromną przewagą i wygrali ten rajd zdecydowanie. Następną innowacją, którą Lancia wprowadziła w rajdach, to były serwisy, które odbywały się w środku odcinków specjalnych. Tak, dobrze słyszycie. W czasach grupy B nie było ściśle wyznaczonych stref serwisowych, tak jak to jest teraz. Czas na wykonanie serwisu również nie był limitowany. Można było serwisować samochody przed odcinkiem, po odcinku, na dojazdówkach, a Lancia wymyśliła, że też można na odcinku specjalnym. Na długich OS-ach, które miały zmienną nawierzchnię, na których jednonapędowe samochody nie miały szans rywalizować z 4WD, zmieniali opony w połowie odcinka. Oczywiście kosztowało to 35 do 50 sekund, natomiast korzyści, które wynosiła załoga z takiej zmiany, były dużo większe niż straty, które ponieśliby jadąc na nieodpowiednich oponach. Można znaleźć w internecie filmy z takich akcji serwisowych i nawet widać na nich, że mechanicy mają klucze do kół, które odkręcają 5 śrub w jednym momencie. Natomiast konkurencja rozwijała swoje samochody, rozwijały się napędy 4x4 i niestety w późniejszych latach, pomimo zwiększenia mocy i dynamiki tego samochodu, Lancia już nie mogła łatwo wygrywać. Rok 1983 był ostatnim, kiedy udało się Lancii zdobyć mistrzostwo producentów jednonapędowym samochodem. Wygrali o 2 punkty z Audi, ale w następnych latach niestety ich samochody już nie dorównywały konkurencji i choć zawodnicy starali się jak mogli, naginali prawa fizyki, ale czasami kończyło się to poważnymi wypadkami. Najbardziej tragiczny zdarzył się na Korsyce w 1985 roku. Jeden z kierowców fabrycznych Lancii, Attilio Bettega, stracił w tym wypadku życie. Kierownictwo Lancii zdecydowało, że zbudują B-grupowy samochód, który będzie miał napęd na 4 koła. I tak powstała Lancia Delta S4. Model, który właśnie widzicie, to Delta S4 grupy B, produkowana i sprzedawana przez firmę XO. Jak nie trudno zauważyć, ma barwy bardzo podobne do tych, które miał poprzedni model. Na dzień dzisiejszy Lancia Martini to absolutnie kultowe barwy. Takie oklejenie zostało z Lancią do początku lat 90. i pewnie większość kolekcjonerów nie wyobraża sobie swoich zbiorów bez tych barw. Ten model przedstawia samochód z rajdu Sanremo z 1986 roku. Załoga Miki Biasson, Tiziano Siviero ukończyli ten rajd na 3. miejscu i całe podium tego rajdu zajęły załogi, które startowały w Lanciach Delta S4, co też jest taką bezpośrednią informacją, że Lancia wykonała dobrą robotę i stworzyli kolejny świetny samochód. Samochód został zbudowany na bazie drogowej wersji Lancia Delta Stradale. Silnik z oznaczeniem Abarth 233 ATR o pojemności 1759 cm3 i z kolejnym ciekawym rozwiązaniem do ładowania. Odnoszę wrażenie, że konstruktorzy Lancii obsesyjnie bali się turbodziury, ale nie chcieli rezygnować z turbosprężarki, bo dawała ona dużo więcej mocy niż sprężarki innego typu. I w tym silniku zastosowali kolejne bardzo nowatorskie rozwiązanie. Kompresor podobny jak w Lancii 037 i dodatkowo turbosprężarkę. Dosyć skomplikowane rozwiązanie w działaniu, ale jak się okazało skuteczne. Kompresor działał do 4500 obrotów na minutę, a powyżej tego zakresu zaczynała pracować turbosprężarka. Delta S4 przez to miała przewagę nad konkurencją w dolnym zakresie obrotów.
Moc tego silnika szacowana była na 450-500 koni mechanicznych, moment obrotowy 460 Nm. Natomiast jak to w grupie B, nie są to dane precyzyjne, ponieważ ta jednostka miała wiele możliwości ustawień zarówno w serwisie, jak i przez samą załogę, która mogła zmieniać na przykład ciśnienie doładowania. W warunkach laboratoryjnych przy wysokim doładowaniu z tego silnika Lancia potrafiła wycisnąć ponad 1000 koni. Przypuszczam, że jeśli gdzieś na rajdzie były potrzebne większe moce niż 500 koni, to załoga była w stanie to uzyskać. Samochód waży 900-990 kg, więc stosunek wagi do mocy był fantastyczny. Napęd oczywiście na 4 koła, natomiast tu też było trochę innowacji, dlatego że była możliwość rozdziału momentu obrotowego pomiędzy osie. Najczęściej przód miał 30-35%, tył 65-70%, więc cały czas widać postęp i pracę inżynierów nad tym, żeby te samochody były jak najszybsze i jak najlepsze. Lancia Delta S4 już w swoim debiucie, czyli w 1985 roku w rajdzie RAC odniosła zwycięstwo. Rajd wygrał Henry Toivonen, na drugim miejscu przyjechał Marku Allen, więc obie fabryczne Lancie znalazły się na podium. Doskonały wynik jak na debiut. Później wygrała ta Lancia jeszcze 4 rajdy WRC. Natomiast historia, jak już pewnie wszyscy wiecie, nie skończyła się zbyt dobrze, bo Lancia Delta S4 grupy B przyczyniła się bardzo aktywnie do zlikwidowania grupy B. Na rajdzie Korsyki w 1986 roku Henry Toivonen i Sergio Cresto wygrywali odcinek za odcinkiem, prowadzili w rajdzie z ogromną przewagą. Niestety wypadli na jednym z odcinków specjalnych, stoczyli się po stromej skarpie i samochód dosłownie eksplodował. Załoga spłonęła, nie mieli żadnych szans, żeby wydostać się z tego samochodu i ten wypadek był gwoździem do trumny dla grupy B. FIA zdecydowała, że w 1987 roku już takich samochodów na trasach WRC nie zobaczymy. Teraz tradycyjnie opowiem o pozostałych modelach Lancii w skali 1.24, które są do zdobycia. Firma XO produkuje Lancia Stratos HF grupy czwartej z rajdu Monte Carlo z 1976 roku. To rajd, w którym Lancia Stratos zajęła całe podium. Pierwszy to model samochodu z numerem 10 Sandro Munari i Silvio Maiga, załoga, która zajęła pierwsze miejsce, i drugi model to jest załoga, która stanęła na drugim miejscu podium, Björn Waldegard, Hans Torszelius. Firma XO także produkuje dwa modele Lancii 037 Rally grupy B i podobnie jak poprzednie też są to modele samochodów, które stanęły na pierwszym i na drugim miejscu podium. Tym razem z rajdu Monte Carlo z 1983 roku. Tak, to ten słynny rajd, w którym Lancia soliła drogi, żeby rozpuścić śnieg i lód. I jest to samochód z numerem 1 zwycięzców tej rundy, Walter Rell, Christian Geisdorfer, i samochód z numerem 4 załogi, która zajęła drugie miejsce, Marku Allen, Ilka Kiwimaki. Wydawnictwo Salvat w Hiszpanii sprzedaje też Lancię 037 Rally Evo grupy B. Jest to model samochodu z roku 1986 z rajdu Monte Carlo. Hiszpańskiej załogi Salvador Servia, Jordi Sabater zajęli w tym rajdzie 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i byli pierwszą załogą na mecie, która nie dysponowała samochodem 4WD. Wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat sprzedaje kolejne dwa modele Lancii Delta S4 grupy B. Pierwszy z nich to model samochodu, który zwyciężył w rajdzie Monte Carlo w 1986 roku. Załogi Henry Toivonen, Sergio Cresto. Drugi to model samochodu, który dojechał na drugim miejscu w rajdzie Sanremo 1986.
Lancia Delta S4 w barwach Jolly Club załogi Dario Cerato, Giuseppe Ceri. Kolejnym modelem samochodu z rajdu Sanremo 1986 jest sprzedawana przez firmę XO Lancia Delta S4 załogi, która ten rajd wygrała, czyli Marku Allen i Ilka Kiwimäki. I jak pewnie zauważyliście, jeśli ktoś zechce, to z rajdu Sanremo 1986 można skompletować całe podium. A co do braków w modelach Lancii z okresu grupy czwartej i grupy B, no to tutaj producentów należy pochwalić, bo praktycznie mamy wszystko i to w różnych malowaniach, różnych załóg. W zasadzie jedyne, co można by sobie jeszcze wymarzyć, to Lancia Beta Coupé, czasami nazywana Lancia Beta Monte Carlo, ale to raczej nazwa samochodu wyścigowego niż rajdowego. Samochód, który zależnie od specyfikacji technicznej startował w grupie trzeciej lub czwartej. Można go było zobaczyć na odcinkach specjalnych w latach 1974-1981 i zapisał się w historii mistrzostw świata 2 wynikami na podium. Dokonał tego fiński kierowca Simo Lampinen, zajmując drugie miejsce w rajdzie Kanady w 1974 roku i trzecie miejsce w rajdzie Szwecji w 1975 roku. I to już koniec pierwszej części opowieści o rajdowych Lanciach. Następny odcinek będzie o markach, które dzisiaj nie bardzo kojarzą się z rajdami, ale kiedyś miały swoje 5 minut w WRC. Do usłyszenia.